Cześć i bardzo wczesny dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj na testowanie tego pięknie opakowanego filmu, czyli Lomography Metropolis, a jadę testować go do miasteczka Lewes, które jest jakieś 15 km od Brighton. I to jest miasteczko, o którym można by powiedzieć, że z jednej strony ma swoje oryginalne dziedzictwo, a z drugiej strony można by to ująć jak ktoś w internecie, że Lewes przyciąga dziwaków. W drogę. Film Lomochrome Metropolis powstał w 2019 roku dzięki udanej kampanii na Kickstarterze. Po Lomochrome Purple i Lomochrome Turquoise, które są bardzo specyficznymi filmami, Metropolis miało być nieco bardziej zwyczajnym filmem, chociaż o wciąż wyrazistej, kontrastowej stylistyce. Jestem już w Lewes, pięknym miasteczku, którego zwiedzanie i fotografowanie rozpocznę od znalezienia sklepu z rowerami, bo zapomniałem łańcucha. Miasteczko Lewes znane jest z kilku rzeczy, między innymi z tego, że jest tutaj browar Harvey's Brewery, który produkuje dość popularne w okolicy piwa, a Lomography Metropolis znane jest z tego, że ma bardzo charakterystyczny look, który jak dla mnie wygląda trochę jak filtry z początków Instagrama, a także z tego, że ma zmienne ISO, to znaczy można go naeksponować od 100 ISO do 400 i w zależności od tego, jakiego ISO użyjemy, to ten wygląd będzie się różnił. I teraz właśnie na wieżach browaru sprawdzę ekspozycję Metropolis przy różnych ustawieniach. Zobaczę na ISO 100, 200 i 400. To było ISO 400. Teraz zmieniam na ISO 200 i ISO 100, czyli zapewne 1/60. Różnice między poszczególnymi wartościami ISO wyszły mi zdecydowanie subtelniejsze niż się spodziewałem. Metropolis okazał się też filmem dość wymagającym podczas skanowania. Po pierwsze, nie miał napisów przy perforacji, przez co czasem nie byłem pewien, w którą stronę mam go ułożyć w masce. Po drugie, program do skanowania bardzo starał się naprawić kolorystykę filmu i musiałem specjalnie dodawać zielonego i zwiększać kontrast, żeby zdjęcia miały taki wygląd, jakiego spodziewałem się po Metropolis. a good day. Here is fine. Yeah, and let me check the exposure. T1.
Lewis jest znane też z hucznych i dość osobliwych obchodów święta 5 listopada, czyli tak zwanego Bonfire Night. 5 listopada na terenie Wielkiej Brytanii świętowana jest rocznica udaremnionego zamachu katolickich rewolucjonistów na króla Jerzego I i parlament. I wykorzystam ruiny opactwa świętego Pankracego w Lewis, żeby Wam powiedzieć 3 słowa o tym. Po dojściu do władzy Jerzego I katolicy, którzy byli mniejszością w Anglii i ich sytuacja nie była za dobra, liczyli na to, że właśnie ich sytuacja się poprawi. Kiedy tak się nie stało, spiskowcy wynajęli dom przylegający do parlamentu i w piwnicy znajdującej się pod samym parlamentem zgromadzili 36 beczek prochu, którym zamierzali wysadzić właśnie parlament i króla Jerzego I. Zamach został udaremniony, bo ktoś się wysypał i właśnie 5 listopada w Wielkiej Brytanii celebrowana jest ta okazja. Miasto Lewis, które nie jest samo w sobie zbyt duże, na chyba dzień przed 5 listopada zostaje praktycznie całkowicie zamknięte, żeby jak najbardziej utrudnić dostęp przyjezdnym, ponieważ tyle ludzi chce zobaczyć tą właśnie procesję z okazji 5 listopada tutaj. Cała ta procesja idąca przez Lewis i różne duże ogniska, które są palone na jego terenie, pokazy fajerwerków są organizowane przez tak zwane Bonfire Societies. Jest ich 7 i każda jest skupiona wokół swojego pubu, który jest ich kwaterą główną. Zawsze podczas tej procesji jest niesione 17 płonących krzyży na pamiątkę 17 spalonych protestanckich męczenników. Spalonych wcześniej jeszcze przed spiskiem Guy'a Fawkesa, bo przez krwawą Mary gdzieś tam na początku XVI wieku. No i właśnie są przebierańcy, mnóstwo ognia, fajerwerków, petardy wybuchają pod stopami zgromadzonej publiczności i ogólnie jest to niezapomniane przeżycie. Podczas tej procesji są też niesione, palone i niszczone podobizny możnych tego świata, więc jest w tym coś bardzo takiego anarchistycznego. Skończyłem rolkę Lomografii Metropolis, ale zanim wsiądę na rower i wyruszę w drogę powrotną, opowiem Wam jeszcze mroczną i ponurą historię związaną z białymi klifami, które tutaj za mną widać. W 1996 roku u stóp właśnie tego klifu znaleziono ciało 26-letniego Nicka Gargiani. I wszystko wskazywałoby na to, że był to nieszczęśliwy wypadek,
Ponieważ wiele ludzi siada sobie na tym klifie, żeby posiedzieć sobie z pięknym widokiem, przekraczają barierkę, która tam jest ustawiona, no i czasem się to nieszczęśliwie kończy. Ale kiedy policja poszła do domu Nicka, odkryła pewne niepokojące rzeczy. Na przykład w jego pokoju na ścianach przyklejone były wyrwane strony z Biblii z dopiskiem: wieszam to tutaj w nadziei, że uchroni mnie to przed czarną magią. Albo wisiały tam wiadomości o treści: Boże, proszę, uratuj mnie. A także rysunki krzyży i tak dalej, i tak dalej. Wiele takich sympatycznych dekoracji pokojowych. Nick zostawił też list, w którym opisywał, że jest zdrowy na umyśle, ale od kilku tygodni dzieją się w jego życiu dziwne, niepokojące rzeczy i on boi się o swoje życie i jest pewien, że został przeklęty. W toku śledztwa okazało się, że na wiele miesięcy przed tym wydarzeniem w Lewis działy się dziwne rzeczy. Były dewastowane kościoły, bezczeszczone cmentarze. Na cmentarzach znaleziono też kilka kotów. Niektóre były z poderżniętym gardłem, niektóre były spalone, niektóre powieszone na drzewie. Śledztwo kontynuowano i okazało się, że wiele tropów prowadzi do 16-letniego chłopca, który między innymi w schowku na węgiel swojej mamy urządził całkiem nieźle wyposażoną świątynię szatana. Jeśli jesteście ciekawi tej historii i nie odstraszają was szczegóły typu najeżone gwoździami krowie serce bądź martwy jeż, na którego ciele wyryto satanistyczne runy, to w opisie wklejam link do pełniejszego reportażu Nicka Davisa. On jest w języku angielskim. Jak ktoś ma problem, to napiszcie w komentarzach, a postaram się wyjaśnić. A teraz pora do domu.